Cześć, nazywam się Marcin Montana, a to jest program Power from Hell. Nastała piękna jesień, ale temat niestety nie jest piękny. Temat dzisiejszego odcinka, mianowicie chciałbym poruszyć temat długów. Z długami zmaga się bardzo wiele osób. Z większymi, z mniejszymi. Tak naprawdę prawie każdy z nas ma jakiś kredyt. Bądź kredyty, czy to kredyt hipoteczny, czy na samochód, czy na jakieś byle gówna typu telefon, telewizor, komputer, czy tipsy. Kredyty same w sobie są złe. Jeśli mamy kredyt, nie jesteśmy wolni. Jesteśmy niewolnikami wierzyciela. Jesteśmy dłużnikami. I to nie jest wolność. A w życiu raczej chodzi o to, żeby być wolnym. Cały czas walczymy o swoją wolność, tak czy inaczej, a na własne życzenie podpisujemy na siebie cyrograf z bankiem i stajemy się niewolnikami. Tak, bo jeśli mamy kredyt, pożyczyliśmy pieniądze z banku czy z jakiejś instytucji finansowej, musimy te pieniądze oddać, rzecz jasna, i nie możemy sobie nagle zmienić pracy, bo musimy spłacać kredyt, musimy mieć jakąś tam stabilność, tak? A nie wiadomo, co będzie w nowej pracy, czy ta nowa praca będzie wiązała się z tym, że to będzie nasza jakaś pasja, będziemy chcieli coś robić, coś nowego, fajnego i już nie podejmiemy takiego ryzyka, bo musimy mieć stabilne zatrudnienie, żeby iść do banku i w zębach zanieść pieniądze, żeby spłacić ratę. Także kredyty są złe. Do czego są wyjątki oczywiście, bo kredyt hipoteczny, no nie uzbieramy tak nagle 100-200 tysięcy, żeby kupić mieszkanie, czy nawet więcej, tak, 500 tysięcy, bo tu są ceny kosmiczne. Także tutaj kredyt hipoteczny, no jak najbardziej jest uzasadniony. Nawet z tego względu, że musimy gdzieś mieszkać. No nie będziemy mieszkać pod mostem, rzecz jasna. I przypuśćmy, wynajmujemy mieszkanie. Mamy rodzinę, czy tam jesteśmy sami, nawet wynajmujemy mieszkanie, no i musimy płacić te 2000 miesięcznie komuś, żeby móc mieszkać. I co z tego mamy? Nic z tego nie mamy. Płacimy za to, że tam mieszkamy. Natomiast jeśli mamy ten kredyt hipoteczny, płacimy te 2000 miesięcznie, ale płacimy na swoje. Mamy swoje mieszkanie, swoje lokum i płacimy na swoje, spłacamy to, mamy swój kąt. To jest zrozumiałe, jak najbardziej. Nawet jeśli nam się noga podwinie i nie jesteśmy w stanie spłacać tego kredytu, zawsze możemy to mieszkanie wynająć, a mieszkać gdzieś pokątnie u mamy czy u teściowej, tak? Ale wynajmujemy i ten kredyt będzie nam się spłacał. Także kredyt hipoteczny nie jest jakimś super rozwiązaniem, ale jest rozwiązaniem. No tak samo jakiś kredyt samochodowy, tak? No, nie wszystkich stać, żeby wyłożyć od razu kilkadziesiąt tysięcy, żeby kupić sobie samochód, a niektórym jest naprawdę niezbędny do życia, do pracy czy w biznesie, więc to też jest zrozumiałe. Ale na przykład kredyty typu kupię sobie nowego iPhone'a czy nowego Samsunga za kilka ładnych tysięcy, no to już jest chyba fanaberia, co? To nie jest konieczność. Komputer można zrozumieć, bo może być potrzebny do pracy, do prowadzenia biznesu, ale można sobie zawsze kupić jakiś tańszy, używany i nie trzeba się zakredytować na jakiś sprzęt. O telewizorze to już nie wspomnę, bo oglądanie telewizji samo z siebie jest chore, oglądanie wiadomości, głupich seriali, w których gram. Także telewizor, no ja na przykład mam telewizor w domu, mamy telewizor, ale z telewizora jedynie oglądam Netflixa. I to wszystko. Nie oglądam wiadomości. Tak naprawdę mi telewizor nie jest potrzebny. No dzieciaki oglądają czasami bajki. Ale ja jeśli oglądam jakiś film, to przede wszystkim na komputerze, tak? Także kupienie sobie telewizora na kredyt
no też jest fanaberia. Czy, nie wiem, kupienie sobie drogiego zegarka, czy jakieś kredyty na wakacje. To są złe kredyty. Nie powinniśmy tego robić zupełnie, bo może nam się noga podwinąć. Jako że kredyty bankowe też są złe same w sobie, bo jak mówiłem wcześniej, stajemy się niewolnikiem, dłużnikiem, a to nie jest nic fajnego. O tyle kredyty w parabankach to już są totalnie złe. Dlaczego? Bank nie udzieli nam kredytu, jeśli nie mamy zdolności kredytowej. Oni nam wszystko sprawdzają. Jeśli widzą, że nie będziemy w stanie spłacać tego kredytu, no tego kredytu nie dostaniemy. Natomiast parabank z przyjemnością sprawdzą tylko jakąś historię WIG-u, nawet jak mamy nawet dosyć kiepską, dadzą nam ten kredyt parę tysięcy. Więc tu jest bardzo duża pułapka. Możemy się naprawdę wpakować w niezłe kłopoty, bo fajnie się bierze. Wchodzimy sobie na internet, na jakiś tam, nie będę wymieniał już nazw, żeby nie reklamować albo jakieś kłopoty sobie nie narobić. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Na P, na W, na V są różne tego typu instytucje, które z przyjemnością nam udzielą kredytu. I wtedy mamy, jeszcze jak mamy taki jedną pożyczkę, no to pal licho, jakoś tam po te kilkaset złotych możemy spłacać. Ale jeśli jesteśmy nie jakoś dokształceni finansowo, możemy wziąć kilka tych kredytów. I tu zaczynają się duże problemy, bo fajnie jest wziąć, ale później spłacać. Mamy 3-4 kredyty po, nie wiem, 300-500 zł i zaczynają się problemy. No to jest parabanki. Zło wcielone. Ale nie jest takie zło jak chwilówki. Chwilówki. Kochani, przestrzegam, ostrzegam, nie róbcie tego. Chwilówki jest to najgorsze, co może tylko być. Bo fajnie wziąć sobie, nie wiem, 1000, 2000, 5000, ale masz tylko 30 dni na spłacenie tej chwilówki. 30 dni? Tak mija. Moment. I można naprawdę bardzo łatwo w taką pętlę finansową się wpakować. Bo no dam taki przykład. Weźmiesz sobie, przypuśćmy, z firmy na V znanej chwilóweczkę, 5000, przypuśćmy, dadzą od razu od ręki, no ale kończy się 30 dni i musisz te pieniądze oddać. Co zrobić? Nie mam. Więc co robisz? Bierzesz kolejną chwilówkę. Weźmiesz kolejną chwilówkę, albo dwie, bo mogą ci nie dać 5000, więc bierzesz sobie po 2,5. Czyli masz już dwie chwilówki, żeby spłacić jedną. Ale musisz spłacić przecież prowizję dla tej pierwszej chwilówki, więc musisz wziąć więcej kasy. 30 dni szybko mija i co robisz? Nie mam pieniędzy, więc biorę z tej pierwszej chwilówki, żeby spłacić te dwie. Ale mi pieniędzy nie starczy, więc biorę następną, czyli mam już 4. Wziąłem następne dwie, żeby spłacić tamte dwie. I w końcu mamy 8, nie wiem, 10 chwilówek i z długu 5000 zrobiło nam się 30 000. I co teraz? Bo nikt już nie pożyczy nam pieniędzy, bo już w BIK-u mamy tak obsraną historię kredytową, że nikt, czy nawet żaden parabank, żadna chwilówka nam nie udzieli żadnej pożyczki. I co wtedy? Jesteśmy w głębokiej dupie. I tak jest bardzo wiele przypadków, że tak właśnie się kończy. Jedna chwilówka potrafi nam zepsuć całą historię finansową. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Z tego względu, że jest bardzo łatwy dostęp, bardzo fajnie się bierze, ale bardzo fajnie się nie spłaca. I masz na to tylko 30 dni, żeby spłacić. Bo później telefony, windykatorzy, nie daj Boże, komornicy. Straszne rzeczy, naprawdę. Straszne rzeczy. Więc chwilówki pod żadnym pozorem. Wystrzegajmy się jak ognia. Zło w czystej postaci. Też takim świetnym produktem parabanków jest
Wirtualna karta kredytowa. Hurra! Weź, mamy dla Ciebie 1000, 3000 naszej karty kredytowej, wirtualnej. Możesz zrobić sobie zakupy, gdzie chcesz, na Allegro, czy tam, czy tam, czy tam. Jak karty kredytowe same w sobie są złe, nawet bankowe, to karta z parabanków to jest złodziejstwo. To jest totalne złodziejstwo. Weźmy przykład. Bierzesz sobie w jakiejś tam instytucji kartę na 1000 zł, wydasz te pieniądze, no bo no, wziąłeś, to wydasz, tak? Wziąłeś, masz tą kartę, sobie wchodzisz sobie na stronę internetową, jest Twoja karta, wydałeś 1000 zł, no ale trzeba spłacić, dobrze. Płacisz minimalną kwotę, przypuśćmy 100 zł miesięcznie. No i płacisz 100 zł, drugi miesiąc 100 zł, trzeci miesiąc 100 zł, patrzysz, a tam ciągle jest zero. Nic nie spłaciłeś. Spłacasz przez rok, spłaciłeś 1200 zł, wziąłeś 1000, a tam jest zero. Dlatego, bo te karty są bardzo oprocentowane. Karty są nie do spłacenia, tak naprawdę. Jeśli nie spłacisz od razu, na raz i nie zamkniesz tematu, to będziesz się z tym pierdolił kilka lat. Jeśli nie nadpłacasz, wpłacasz tylko minimalną kwotę, to jest tylko i wyłącznie za obsługę tej karty, której już nie używasz. Możesz mieć ją zablokowaną, ale cały czas płacisz te 100 zł, tam się nic nie dzieje, bo te 100 zł idzie automatycznie na obsługę karty. To jest złodziejstwo. To jest złodziejstwo totalne, jeszcze chyba gorsze od chwilówek. Także pierwszy krok, jak nie popaść w długi, jest nie brać kredytów. Nie brać chwilówek, nie brać kart kredytowych. Po prostu śpimy spokojnie, bo wtedy zaczynają się problemy. Naprawdę. Jeśli tego nie doświadczymy, no to ktoś, jeśli tego nie doświadczył, to nie będzie wiedział, o czym ja mówię. Ale jeśli ktoś tego doświadczył, to sam wie, że nigdy więcej. Nigdy więcej kredytów, nigdy więcej pożyczek. Lepiej jeździć Oplem za gotówkę i nie spłacać go jakimś Oplem z 2000 któregoś roku, niż BMW z 2023, przypuśćmy, i spłacać po 3000 miesięcznie ratę i mieć stres. Także tak, co zrobić, jak już wpakowaliśmy się w długi, w jakąś pętlę finansową, nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. Po pierwsze, nie wolno nam wpadać w panikę. Panika jest najgorszym doradcą. Tak jak mówiłem o tej pętli finansowej. Tu zaczynają do nas dzwonić windykatorzy. Co robić? Więc biorę kolejną pożyczkę, żeby spłacić 2 raty zaległe. Spłacasz 2 raty, ale masz już 2 pożyczki. No i co dalej? Brakuje ci kasy, no bo jednak jeśli gdzieś pracujemy, to mamy jakiś ograniczony dochód, a trzeba żyć. Trzeba jeść, trzeba opłacić rachunki i tak dalej. A tu dochodzą jeszcze takie gówna. Kolejne raty się zbierają. No i co zrobimy? Bierzemy następny kredyt, żeby spłacić raty kredytu. No wiele osób tak robi i to jest naprawdę bardzo złe, bo to do niczego nie prowadzi. Nie schodzimy z tych długów, tylko jeszcze bardziej się w to pogłębiamy. Dług nam rośnie, a nie maleje. Więc jeśli popadniemy już w długi, nie bierzmy kredytów, żeby spłacić te, które mamy. No są jakieś kredyty konsolidacyjne, tak? Jeśli naprawdę jesteśmy w dupie, mamy ileś tych chwilówek i nie jesteśmy w stanie tego spłacić, jeśli nam ktoś udzieli, to trzeba zaznaczyć jeśli, bo to nie jest takie proste, kredytu konsolidacyjnego i ta rata będzie jedna, no to jeszcze okej, tak? Bo możemy pozbyć się kłopotów i będziemy spłacać tą jedną ratę, no to jeszcze ujdzie, tak? Ale nie bierzmy pożyczek niewielkich, żeby spłacić raty innych pożyczek. Bo wydaje nam się, że teraz mamy kłopoty, ale później te kłopoty będą jeszcze większe. Będziemy mieli jeszcze większe zadłużenie, jeszcze większe kłopoty, jeszcze więcej telefonów od windykatorów.
To po pierwsze, nie wpadajmy w panikę. Po drugie, róbmy coś. Nie załamujmy się. Załamanie też jest bardzo, bardzo złe. Wiele osób się załamuje, płacze po nocach. Nie śpi po nocach, płacze, bo co ja narobiłem najlepszego. Jak ja z tego wyjdę? Załamanie nie zmusza nas do działania. Załamanie nas przygnębia, załamanie... Jesteśmy odrętwiali. Nie myślimy strategicznie, myślimy jak wyjść z tego bagna, w które się wplątaliśmy. Tylko się załamujemy. To nie jest łatwe, to jest cholernie trudne, jak się nie załamać, jeśli ma się kupę długów. Ja sobie zdaję z tego sprawę, a przechodzę przez pewne rzeczy i naprawdę wiem, o czym mówię w tej chwili, dlatego nagrywam ten odcinek i chciałbym właśnie Was przestrzec, bo po części mam pewne problemy, zresztą jak każdy z nas, i załamanie nie służy temu, aby wyjść z tego piekła, w które sami sobie weszliśmy. Więc tu trzeba się otrząsnąć. Trzeba się otrząsnąć i zacząć, co mówię, jest bardzo trudne, myśleć pozytywnie. A co jest najlepsze, żeby zacząć myśleć pozytywnie i żeby wyjść z tego wszystkiego? Działanie. Już kilka razy mówiłem w poprzednich odcinkach o działaniu i to jest tak naprawdę jedyne wyjście. Jeśli jesteśmy załamani, smucimy się, płaczemy, to nie wyjdziemy z tego, nikt nam nie pomoże, jeśli sobie sami nie pomożemy. Więc musimy obmyśleć plan, jak z tego wyjść. Nie wiem, jeśli pracujemy na etacie, musimy wziąć dodatkową pracę, jeśli nam nie starcza. Pracujemy do 15, przychodzimy, szybki obiad, idziemy na drugi etat. Ja wiem, że to jest ciężkie, ja wiem, że zdrowie może nie pozwalać na to, ale coś musimy zrobić. Więc musimy skądś pozyskać dodatkowy dochód. Więc działanie. Musimy zacząć działać, coś robić. Nie mam tu jakichś sprawdzonych metod, gdzie do pracy, czy no każdy potrafi robić coś innego. Nie wiem. Możesz iść na taksówkę, jeśli masz samochód. Możesz iść na wieczorną zmianę do jakiegoś sklepu. Możesz się gdziekolwiek zatrudnić po południu. Jest masa pracodawców, którzy zatrudniają w godzinach popołudniowych. Możesz iść do restauracji, pracować jako kelner, kelnerka, czy jeśli nie masz doświadczenia nawet na zmywaku. Tam pracujemy popołudniami, wieczorami, w weekendy. Także trzeba gdzieś znaleźć dodatkowe źródło dochodu. To nie jest proste, to nie jest... wiadomo, że jesteśmy zmęczeni po pracy do 15, a potem jeszcze mi każą do pracy iść. No tak, niestety, dopóki nie wyjdziemy z tych długów, musimy pracować 2 razy więcej, żeby to spłacać. Kolejny punkt to spłacajmy, cokolwiek spłacajmy. Nie wiem, zróbmy sobie, jeśli mamy, przypuśćmy, 5 wierzycieli. Po pierwsze, spiszmy sobie, ile mamy tych długów i u kogo. Dokładnie, tabelki w Excelu, ile mamy długów i u kogo. I co mamy wpływ jakiś na konto, czy do kieszeni gotówka. Wpłacajmy. Temu kupeczkami, żeby oni widzieli, że jednak nie wymigujemy się od spłacania długów, tylko spłacamy, mamy problemy, ale spłacamy. To zupełnie inaczej się już z wierzycielami rozmawia. Nawet jak dzwonią, no to tłumaczymy się, no nie mam, no się tutaj trochę wkopałem, ale spłacam, jakieś tam pieniądze spłacam. No to już jest
też inaczej na to patrzą i też idą nam trochę na rękę. Najgorsze co jest, to nie spłacać w ogóle, nie odbierać telefonów. No to kolejne problemy, bo mogą wypowiedzieć kredyt, może przyjść komornik, no i tutaj już jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No, są jakieś firmy, które oferują Ci różną tak zwaną pomoc, że możesz nie spłacać, my tu załatwimy, ale większość tych firm to są oszuści. Oni Wam powiedzą, nie spłacajcie, my się tym zajmiemy. A 2000 czy 3000 im zapłacicie, to oni tak zajmą się tak, że im zapłacicie, wierzycielom nie zapłacicie, a oni nic i tak nie zrobią, bo dług trzeba spłacić. Nie wierzcie takim firmom, że nie musicie spłacać nic. Pożyczyłeś, trzeba spłacić. Trudno zacisnąć pasa i spłacić. Także jest wiele firm, które, tak jak mówię, oferują pomoc, ale większość to są oszuści. Także też tu uważajcie. Właśnie na te konsolidacje pomogą Wam skonsolidować kredyt, ale musicie nam zapłacić 1000-2000, to my wtedy pomożemy. No to już się zapala czerwona lampka, bo jeśli komuś coś płacisz przed, to trzeba uważać. Trzeba uważać, bo może zostać z tymi swoimi długami, a jeszcze komuś pieniądze wywalisz niepotrzebnie. Także firmy, które oferują pomoc. No, może coś się zdarzyć, jakaś firma, która Ci naprawdę pomoże, ale to naprawdę jest bardzo mało. Bardzo mało z takich firm. Czy upadłość konsumencka. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nigdy tego nie przerabiałem i nie mam zamiaru przerabiać, ale no, ogłaszają się firmy. Upadłość konsumencka, nie musisz spłacać długów. No, może coś w tym jest, ale ja tego nie wiem, ale wiem na pewno, że większość tych firm to też są oszuści. Bo musisz im najpierw zapłacić, żeby oni zajęli się Twoją sprawą. A czy wygrają w sądzie? Nie wiadomo. Możesz jeszcze dostać opłatę za sprawę sądową. Kilka tysięcy. Także tu uważajcie. Lepiej samemu pomału spłacać, niż szukać złotych środków, których nie ma. Zacisnąć pasa i spłacać. Niestety. Kolejną sprawą jest ludzie, którzy popadają w długi, zaczynają nadużywać alkoholu. Wystrzegajcie się tego. Mówię Wam, to nie jest nic dobrego. Alkohol nie poprawi Wam sytuacji finansowej, wręcz przeciwnie, tylko zaszkodzi. Wypijesz sobie kielicha, piwko, winko wieczorem, poczujesz się przez chwilę lepiej, zapomnisz gdzieś tam na chwilę o tych swoich problemach, ale noc będzie ciężka, będziesz się budził. Rano będziesz budził się zlany potem, alkohol jeszcze potęguje to wszystko i nad ranem nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, a można sobie robić kolejnych problemów. Można popaść w nauk, więc nie tykajmy alkoholu. Raz na jakiś czas, jak zwykle, ale nie codziennie, co wieczór, żeby zapomnieć. Bo to nie pomoże nam. Po pierwsze, nie pozbędziemy się długów. Po drugie, będziemy wydawać pieniądze na alkohol, które byśmy mogli spłacić część zadłużenia naszego. Po trzecie, możemy popaść w nauk, który pozostanie z nami przez wiele, wiele lat i zniszczy nam całkowicie życie. Tak jak długi nam w tej chwili mogą niszczyć życie, to nauk, który sam sobie na siebie nałożyliśmy, dodatkowo jeszcze to wszystko zniszczy. Deszcz rozpada, a tak ładnie już było pogoda.
Także nie wystrzegajmy się alkoholu, czy jakichś różnych używek. To do niczego dobrego nie prowadzi. Musimy mieć jasny, otwarty, świeży umysł, żeby mieć pomysły. Bo żeby wyjść z tego piekła, w które się wpakowaliśmy, musimy mieć pomysły, jak z tego wyjść. A tylko świeży umysł nam w tym pomoże. Także nie pijemy alkoholu. Taki przykład podam. Weźmy sobie pan Radek. Pan Radek sobie wziął w firmie pożyczkowej chwilówkę na, przypuśćmy, 5000. No i dobra, przyszło 30 dni minęło, pan Radek nie ma z czego spłacić. Tak jak mówiłem wcześniej, bierze sobie następną chwilówkę, później następną i po 3-4 miesiącach z 5000 pan Radkowi może zrobić się 20-50 tysięcy. No i co? Pan Radek sobie nie kupił nic. Nie kupił sobie samochodu, nie kupił sobie nawet zegarka, tylko pan Radek spłaca parabanki, chwilówki, same odsetki, same prowizje. Z 5000 zrobił sobie 30 czy tam 20 tysięcy. Ludzie robią jeszcze większe. I nie mamy z tego nic. Zupełnie nic. Żadnej rzeczy. Nawet ciucha. Tylko spłacamy. A życie jest tylko jedno. Życie jest tylko jedno i mamy kilka lat wyjętych z życiorysu, bo musimy spłacić cholerne długi. Kilka lat po prostu chodzimy w podartych skarpetkach, nie stać nas na spodnie, nie stać nas na wakacje, na cokolwiek, żeby dzieciom coś kupić, bo musimy iść i w zębach zanieść pieniądze, żeby spłacić dług. Czy to do banku, czy do parabanku. Czy to jest fajne, czy to jest dobre? To jest kurewsko złe. To jest niszczące życie. Życie mamy jedno. Dlaczego mamy tak sobie marnować życie? Ja wiem, że ktoś tego, jeśli tego nie doświadczył, to nie rozumie, o czym ja mówię zupełnie. Bo człowiek jest taki, bo jest takie powiedzenie mądre, ucz się na cudzych błędach, ale my bardzo lubimy uczyć się na własnych błędach. Jeśli się nie sparzymy, jeśli nie dostaniemy po dupsku, to pewnych rzeczy nigdy nie zrozumiemy. No tak mamy, no niestety. Także chrońmy się przed tym, jak tylko możemy, bo naprawdę później nie będziemy mieć na nic. Podstawowe tylko jakieś potrzeby życiowe zapewnimy, a resztę pieniędzy musimy oddać. Nie zaoszczędzimy nic na trudną chwilę. Przyjdzie jakiś koronawirus czy cholera wie co innego, a my nie będziemy mieli środków do życia, bo nie mamy oszczędności. No to są naprawdę ciężkie, tragiczne sytuacje. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Także jeśli już wpadliśmy w taką sytuację, tak jak mówię, nie załamujmy się. To jest ciężkie, wiem, nie załamujmy się. Zacznijmy myśleć pozytywnie, że wyjdziemy z tego. Nie wiem, wierzysz w Boga, módl się do Boga. Wierzysz w cokolwiek innego, módl się do tego. Módl się, jakby, no takie jest powiedzenie, módl się, jakby wszystko zależało od Boga, pracuj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Zacznij działać. Znajdź dodatkową pracę, dodatkowe źródła dochodu. Wtedy zobaczysz, że jednak jest nadzieja. Że to nie jest beznadziejna sytuacja. Zaczną te środki coraz większe do Ciebie wpływać, coraz większe pieniądze. Zaczniesz pomału spłacać. Zobaczysz, że jest nadzieja i popchniesz to. Popchniesz to do przodu.
Nie nadużywaj alkoholu. Nie pić w ogóle, najlepiej. Nie pić najlepiej w ogóle, bo przy problemach alkohol nie pomaga, a wręcz te problemy jeszcze bardziej potęguje. Działajmy. Tu bardzo ważne jest jednak to pozytywne myślenie, bo jeśli się załamiemy, to ciężko będzie nam. Naprawdę będzie nam ciężko z tego wszystkiego wyjść. Jeśli myślimy negatywnie, dołujemy się, to będzie ciężko. Więc musimy gdzieś, właśnie gdzie znaleźć sposób, żeby myśleć pozytywnie w takich ciężkich sytuacjach. Szukajcie jakichś inspirujących nagrań na YouTube, książki. Poczytajcie książki, nie wiem, może są jakieś książki, jak wyjść z długów, no są różne książki rozwoju osobistego, gdzie mogą nam pomóc, więc poszukajmy. Jeśli mamy jakiegoś doświadczenia w tym temacie, nigdy nie mieliśmy do czynienia z właśnie tym rozwojem osobistym, tak zwanym, czy z takimi tematami około biznesowymi, około rozwojowymi, no to ciężko będzie nam się gdzieś tutaj w tym odnaleźć i zacząć myśleć pozytywnie z dnia na dzień. Tym bardziej, jeśli myśleliśmy negatywnie przez całe nasze dotychczasowe życie. Ale nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, bo jeśli nie będziemy myśleć nad rozwiązaniami problemu, no to tych problemów nie rozwiążemy. Nie ma takiej opcji. Samo nic się nie zrobi niestety. Kolejnym takim elementem jest granie w totka namiętnie, czy wchodzenie do kasyna. Do totek to jeszcze pal licho, okej, tam nie wiem, tam 20 zł puścisz los, no to tam obejdzie się, tak? Ale hazard, kasyno, bo może wygra, no droga donikąd, bo w kasynie raczej się nie wygrywa, tylko się przegrywa, tak? Kasyno jest skonstruowane, czy różne gry hazardowe, że na nich się nie wygrywa, tylko się przegrywa. I zamiast pieniądze, które mógłbyś kilka stówek spłacić, część jakiejś pożyczki kredytu, idziesz i przegrasz w kasynie. Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy takich rzeczy, bo to jest tak jak z alkoholem. Jeszcze bardziej popadniemy w nasze problemy, będą jeszcze większe długi. Dobrze. Co się może jeszcze zdarzyć w tej naszej ciężkiej, wyboistej drodze do spłacenia długów, kredytów, różnych takich. Najgorszą rzeczą, jaka może nam się przytrafić, to jest choroba. I tutaj nie mam pojęcia, co zrobić. Nie mam pojęcia, co zrobić wtedy, bo jest, myślałem, że dzik znowu jakiś mnie atakuje, a to na szczęście tylko pies. I tu jest temat naprawdę już bardzo, bardzo poważny. Jeśli zachorujemy, no to nie wiem. Musimy szukać pomocy. Musimy szukać wtedy pomocy gdziekolwiek, bo sami już sobie niestety nie poradzimy. Ale jeśli nie zachorujemy, jeśli jesteśmy zdrowi, silni, to możemy z tego wszystkiego wyjść. Naprawdę możemy z tego wyjść. Nie, posłuchajcie sobie na YouTubie Maćka Wieczorka. On opowiada, jak wyszedł, miał 1 000 000 długu. I on tam daje kilka fajnych technik, jak wychodzić z długu. Znajdźcie sobie ten odcinek na YouTubie i naprawdę polecam. Chłopak, który 1 000 000 długu miał. Wyobrażacie sobie? Wyszedł na czystą, jest totalnie antykredytowy. Przestrzega wszystkich. Także jeśli macie problemy, to też polecam właśnie odcinek
Biznes 2.0, Maćka Wieczorka, jak wyjść z długów. No dobrze. Trzeba pomału kończyć, bo się ściemnia. Zrobiło się cholernie zimno. Mam nadzieję, że kogoś ostrzegłem. Ktoś, kto obejrzy ten odcinek i myśli o jakimś kredycie gównianym na niepotrzebne rzeczy, 2 razy się zastanowi, żeby go nie brać. Jeśli macie już problemy, mam nadzieję, że cokolwiek z tego odcinka wam pomoże, że wyjdziecie z tego zwycięsko, czego wam bardzo, bardzo życzę. I na pewno jeszcze nagram jakiś odcinek o długach, żeby jeszcze bardziej to doprecyzować, może jakieś fajne techniki mi się uda opracować i poznać. Także trzymajcie się, nie dawajcie się, myślcie pozytywnie, działajcie i przede wszystkim nie wpadajcie w panikę. Tak jak mówię, panika jest bardzo, bardzo złym doradcą. Trzeba wszystko na spokojnie przekalkulować, obmyśleć plan, obmyśleć strategię i trzymać się tego. Jeśli opracujecie strategię, czy nawet sami nie potraficie, poproście kogoś, nie wiem, kto ma firmę, kto zna się na finansach, poproście o opracowanie jakiejś strategii, żeby wyjść z tego i konsekwentnie się tego trzymajcie. Spłacajcie cokolwiek, żeby im tam spłacać. Na początku to jest tak, jakbyście do wielkiego dołu wsypywali po ziarnku piasku. Nic się nie dzieje. Zobaczycie, nic się nie dzieje. Jezu, kiedy ja to spłacę? Mam takie potężne długi, ale tam wrzucam do tej dziury, tam się nic nie dzieje. Ale zobaczycie, za rok już coś będzie usypane. Nie wiem jakiej wielkości są te długi wasze, jeśli macie, bo mam nadzieję, że nie macie. Ale za 2 lata, no zobaczycie, że już ten dół jest w połowie usypany. Jeszcze trochę zostało i wtedy jeszcze bardziej sypiecie tam do tego dołu i w końcu dół zostanie zasypany. Długi znikną, będziecie mogli spać, mieć zdrowy sen, nie budzić się rano zlani potem, zestresowani. Nie będziecie się bać odbierać telefonów. Będzie zupełnie inne, fajne, normalne życie. Życie bez długów. To jest naprawdę coś, czego wam i sobie życzę. Ale najważniejsza lekcja. Nie popełniajmy tych samych błędów. Jeśli już uda nam się wyjść z tego wszystkiego, nie bierzmy żadnych długów. Żadnych. No nie wiem, może są wyjątki, jeśli nam, nie wiem, dziecko zachoruje, no to wtedy nie patrzymy na nic, tak? To już są zupełnie inne sytuacje. Ale jeśli wyjdziemy raz z długów, nie wchodźmy nigdy w to samo bagno. Bo raz nam się uda, a jak nie nauczymy się na własnych błędach, to drugi raz może nam się nie udać i popadniemy w naprawdę jeszcze poważniejsze problemy. Także jeśli przechodzicie przez piekło długów, przejdziecie przez to. Pamiętajcie, power from hell. Damy radę.